Słuchajcie, co za dzień, co za emocje, co za fantastyczna sesja. Słuchajcie, ja wam powiem, że mam taką refleksję, przychodząc tu na scenę, że ja to jestem szczęściara. Są tu jacyś szczęściarze na sali, ręka w górę, którzy czują się szczęściarzami. To świetnie, bo chcę wam powiedzieć, że tam na zewnątrz mało kto myśli o sobie jako o szczęściarzu, ale powiem ci, dlaczego myślę sobie i czuję bardzo mocno, stojąc tu na scenie, że jestem szczęściarą. Wiecie? Bo jestem w takim miejscu i spędzę tutaj 2 dni, gdzie przede mną wychodzi na scenę osoba, z którą spędziłam całe swoje życie, moja osobista siostra, a zaraz dołączą do mnie osoby, z którymi tak razem przez ostatnie 11 lat, ramię w ramię, doświadczamy, kreujemy, tworzymy, jesteśmy ze sobą w ulewach, w burzach, w gradobiciach, ale też w trakcie, kiedy świeci słońce. I pomyślcie sobie, że jest takie miejsce na świecie, ono się nazywa Duolife. Ktoś zna, ktoś słyszał? Taki świat, o którym większość mówi, to jakaś bajka. Gdzie tu jest jakiś haczyk? Słyszeliście to? To jest niemożliwe. Kto z was to słyszał? Idziesz, opowiadasz, że jest taki świat, gdzie można być szczęśliwym, zdrowym, bogatym, silnym, spokojnym, bardzo bezpiecznym, a ktoś mówi, a gdzie tu jest jakiś haczyk? Ktoś to kiedykolwiek słyszał? Podnieście rękę. Może nawet sam tu jesteś, bo tak wielu was nowych. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Wielkie brawa za waszą odwagę. Może wy też przyjechaliście sprawdzić, czy to, co słyszeliście, czy to, co poczuliście, kiedy rozmawialiście z osobą, która was do tej bajki zapraszała, może czuliście, że tak, chciałbym tu być, a umysł mówił, ale gdzie jest haczyk? I słuchajcie, po to jest ta sesja. To jest, nie chcę powiedzieć najważniejsza sesja, bo tu nie ma ważniejszych, najważniejszych. Każda jest równie mocna, równie ważna, w zależności od miejsca, w którym jesteś. A kto z was czuje, że jest na etapie zmiany i czegoś dla siebie szuka, ręka w górę? A kto z was, słuchajcie, jest w miejscu, w którym jest dobrze, ale czuje, że jego serce mówi, jesteś kimś więcej, możesz dać i dostać więcej. A kto z was jest tutaj, bo kurczę, jest blisko rezygnacji i myśli sobie, dobra, dam sobie jeszcze raz szansę. Nie musisz podnosić ręki, ale jeśli się tak czujesz, to bądź uważny. Chciałabym zaprosić cię na sesję, w której chciałabym, żebyś wykonał jedno ćwiczenie, tylko jedno. Zapomnij o tym, co było. Nawet jeśli jesteś tu któryś raz z kolei na TFT. Kto z was jest po raz kolejny? 1 i wyżej. Wielkie brawa, zobaczcie, co za wytrwałość. Wielkie brawa dla osób, które siedzą tutaj z przodu. Ale mam do was taki challenge mam. Moja córka mówi, mama, taki challenge sobie dziś zrobimy. To ja z wami sobie taki challenge zrobię. Przeszłość jest martwa. Przeszłości nie ma, nie masz na nią wpływu. Ale masz do wykorzystania dzień dzisiejszy, tu i teraz, bo już tu jesteś, bo przyjechałeś, przemierzyłeś setki kilometrów. Więc ja chcę cię zaprosić, żebyś zaczął tu być, jakbyś był po raz pierwszy. Włączył ciekawość dziecka, przyglądał się wszystkiemu po nowemu, tak jakby to był twój pierwszy event w Duolife. Jakbyś niczego wcześniej nie doświadczył, niczego nie widział, niczego właściwie tutaj jeszcze nie zrobił. Być może musisz przywołać moment, w którym po raz pierwszy byłaś tutaj na takim evencie. Być może musisz przywołać po raz pierwszy moment, kiedy spotkałeś się ze światem Duolife. Zachęcam cię do tego, żebyś nowymi oczami, nowymi uszami i bardzo nowym, otwartym sercem posłuchał tego, co będzie się działo tutaj na tej scenie. A będzie się działo, uwierzcie mi. Ja to powiem wam, nie śpię północy, bo to jest z jednej strony wielki zaszczyt, ale też dla mnie ogromne wyzwanie, bo będę miała zaszczyt poprowadzić sesję z tymi, od których się to wszystko zaczęło. Z tymi, którzy 11 lat temu postanowili zbudować nowy świat.
Na przekór temu, co się dzieje, na przekór temu, że świat mówi, że jest niebezpiecznie, oni mówią, tak, to weź DuoLife i patrz. Z tymi, którzy sieją strach, oni mówią, stworzymy oazę bezpieczeństwa. Stworzymy takie bezpieczeństwo, ale nie w takim starym rozumieniu. Sami zaraz usłyszycie w jakim. Świat, w którym jest szczęście, zdrowie, bogactwo, siła i spokój, że doświadcza się tu życzliwości i doświadcza się tu realnie zmiany życia poprzez jakość zdrowia, poprzez standard i styl życia i poprzez możliwości, które są tu, jeśli tak zdecydujesz, nieograniczone. Ja razem z Beatą mamy okazję iść ramię w ramię z tymi osobami przez 11 ostatnich lat. I kiedy ich poznałyśmy, jakieś było od razu, wcale nie flow, słuchajcie. Wcale nie było na początku flow. Na początku się sobie przyglądaliśmy, ale serce wiedziało, bo nawet jeśli umysł dywaguje, to serce już wie. Kto wie, o czym mówię? Prezes. Kto wie, o kim mówię? Nazywa się Bartosz Królikowski. Najwyższy z całej czwórki. Kiedyś tak się troszkę podśmiewałyśmy z Beatą, że to prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wiecie, bo to jest człowiek, który nie pójdzie spać, zanim nie odpowie sobie na pytanie, czy wszystko jest naprawdę zapięte na ostatni guzik, czy wszystko jest jakościowe, czy dostarczone rzeczy, dostarczone rozwiązania są tej jakości, w której obiecał, że mają być. To jest człowiek, który nieważne w jakim jest kontekście, jak trzeba, podchodzi i pomaga. To jest osoba, która kieruje się zasadą, robię wszystko najlepiej, jak potrafię w danym momencie. Słuchajcie, tak, wielkie brawa. Kto czułby się z was bezpiecznie w biznesie, w przedsięwzięciu, w którym miałby taką osobę, która pomimo burz, gradobić, po prostu powodzi, zawsze jest gotowa stać do końca, żeby sprawdzić, czy wszyscy dotarli, czy wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Naprawdę to jest wyjątkowe być w gronie i doświadczać i rozwijać się wśród takich osób. Słuchajcie, człowiek życie, nazywam go człowiek życie. Nasze pierwsze spotkanie, powiem wam, było takie ciekawe. Bo to jest człowiek, który kocha życie, celebruje życie i cały czas sobie zadaje pytanie, jak sprawić, żeby ludzie poczuli, co tutaj jest za styl życia. Jak to zrobić, żeby oni żyli tym życiem tutaj, które jest. Kto już zaczyna rozpoznawać, o kim mówię? Tak? Super. Kiedy się spotkaliśmy, to nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ale serce wiedziało. Rozum trochę tak podpowiadał różne rzeczy, ale kiedy patrzę i rozmawiam z nim za każdym razem, to on, wiecie, jest od wrzucania granatu do ogródka. Mówimy, rozmawiamy, snujemy wizję, budujemy strategię, a on zawsze wrzuci coś takiego, że to nas zatrzyma. Bo on przypomina o tym, że to wszystko, co tutaj się dzieje w tym biznesie, w tej firmie, w tej społeczności, wszystko prowadzi do człowieka. I nawet jak rozmawiamy, jak powiedzieć o jakimś nowej strategii, nowym produkcie, nowych możliwościach, mówi, ale co zrobić, żeby ci ludzie to czuli? Człowiek marketingu DuoLife na początku, ale dzisiaj człowiek, który tak bardzo mocno dba o to, żeby nie stracić tego, co jest maksymum DuoLife, aby każdy dzień był wyjątkowy. Łukasz Godyń też będzie tutaj ze mną zaraz na tej scenie. Ja zawsze mam dylemat, czy na takiej biznesowej sesji można mówić, że Norbert Janeczek to jest taki czarodziej Harry Potter, ale ja to pomyślałam, czy powiedziałam? Ojejku. No nic, to się z tego wytłumaczę. Wiecie, bo to jest piękne, co Beata powiedziała. Przypomnij sobie, jak miałeś 11 lat, co było wtedy możliwe, co było wtedy dostępne. Wszystko, prawda? Jak byś się czuł,
gdybyś mógł współpracować blisko, a tu masz taką możliwość z człowiekiem, który nie widzi żadnych ograniczeń, bo jego wyobraźnia jest tak ogromna, że wszystko jest możliwe. Myślę sobie czasami o nim, że on jest jak Walt Disney, który mówi, że jeśli potrafisz sobie coś wyobrazić, to potrafisz to zrobić. I on za każdym razem, kiedy ktoś jest w oporze, kiedy ktoś neguje, kiedy ktoś mówi tu, ale jeszcze tego nie mamy, tego się jeszcze nie da, to on mówi, ale spokojnie, ja byłam ostatnio na takim spotkaniu i tam taki człowiek mi opowiedział taką historię i to jest możliwe. Jak daleko można zajść z człowiekiem, który nie boi się marzyć? Norbert Janeczek. Wiecie, ale biznes musi się zgadzać. Kto wie, o czym mówię? Jak nie wiesz, do jakiego portu płynąć, to gdziekolwiek płyniesz, to tam dopłyniesz. Prawda? Na to nie ma zgody Piotr Pacyga. Kto wie, o czym mówię? On sprawdza, on liczy, on wkłada w tabelki. On dokładnie wie, jak to było. On nie dywaguje, on ma odpowiedź faktyczną, konkretną na wszystkie możliwe wątpliwości i na wszystkie możliwe bajki, które często są w tej branży opowiadane. Kto wie, o czym mówię? Dyskutuje się z nim trudno, bo on dyskutuje na faktach, robi analizy, przynosi konkretne zestawienia, porównania i ty wtedy już nie masz wątpliwości. 4 muszkieterów, każdy różny, każdy zupełnie inny. Ale wiesz, stół najlepiej stoi na 4 nogach. Oni się nie zwalczają, oni wykorzystują na swoje mocne strony wielkie talenty do tego, żeby móc budować firmę, która nie jest najlepsza na świecie, ale najlepsza dla świata. I ty właśnie, bez względu na to, który raz tu jesteś, wchodzisz do tego świata. Pamiętaj, że dziś po raz pierwszy. Więc posłuchaj uważnie, co mają do powiedzenia. Dlatego, że w każdym słowie, które będą mówić, jest inspiracja. Notuj. Odpowiadaj sobie na pytania, które będę im zadawać, bo to są też pytania do ciebie. Jesteś tu po raz pierwszy, pamiętasz? Więc tak mocno jak potrafisz, z tak ogromnym sercem i otwartością jak tylko umiesz, pozwól i pomóż mi przywitać współzałożycieli Duo Life. Prezes Bartosz Królikowski, wiceprezes Łukasz Godyń, członek Rady Nadzorczej Piotr Pacyga i Norbert Janeczek. Powitajmy współzałożycieli Duo Life! Dzięki. Siadamy, panowie, siadamy. No tak. Witajcie w naszej bajce. Dzięki wielkie, wielkie dzięki. Tak. Witajcie w naszej bajce. Jak się macie, panowie? Fantastycznie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No bo jak można się czuć w takim dniu, w którym celebrujemy nie tylko 11 urodziny, ale 11 lat doświadczeń, które zmieniły życia tysięcy ludzi na świecie. I gdybyście, słuchajcie, mieli, i to jest też do was pytanie, moi kochani, bo chciałabym poprowadzić taki dialog tutaj między współzałożycielami a wami. I słuchajcie, chciałabym, żebyście teraz skupili się na sobie, panowie, wy też. Żebyście poczuli, z jaką emocją dzisiaj właśnie zaczynacie tą sesję. Ja tutaj zapytam każdego z was, jaka wam teraz emocja towarzyszy, ale wy też. Skupcie się na swoim serduchu i poczujcie, co wam teraz towarzyszy. I napiszcie sobie to na kartce, bo sprawdzimy, jak to będzie na koniec tej sesji, dobra? Napiszcie sobie, co teraz czujecie. To zaczniemy od Bartosza.
Słuchajcie, coś pięknego. Witamy wszystkich. Cieszymy się, że jesteście z nami, bo często powtarzamy, że czas jest najcenniejszym aktywem, więc można spędzić czas wszędzie, można robić cokolwiek, robić nic. Wszystko jest rezultatem tego, co robimy albo czego nie robimy. No, my wybieramy Duo Live od ponad 11 lat i to się nie zmieni. Stawiamy wszystko na to, żeby ten biznes rozwijać, żeby być lepszą wersją siebie każdego dnia, bo zaczynamy od siebie. Jak cokolwiek robimy, cały czas tuningujemy ten biznes, żeby był jeszcze lepszy. I robimy wszystko dla ludzi, dla was, dla człowieka, żeby to była firma, której nie ma na rynku, bo takie było założenie od samego początku, żeby stworzyć coś unikalnego, coś wyjątkowego. I cały czas nam to w duszy gra, żeby tworzyć wyjątkowe rzeczy, bo wierzymy, że każdy jest wyjątkowy, więc to wszystko, co robimy, od produktów przez cały system, wszystkie rozwiązania i narzędzia robimy dla was, żeby to dla was to życie mogło być lepsze, żeby standard i styl życia poprawiał się każdemu, kto zaufał nam, zaufał Duo Live, tym wartościom, na których tworzymy firmę. Ja zaczynam z taką radością i dumą z tego, co się dzieje zawsze, jak jestem na scenie i doceniam każdą jedną osobę, która tutaj jest. Szczególnie osobę z zagranicy. Duży szacunek dla was, bo wiemy, że to jest duże wyzwanie dla was, żeby tu przyjechać. Także brawa dla wszystkich, ale szczególnie dla zagranicy. Wielkie brawa i ja mam od razu do was pytanie. Kto czuje właśnie w tym momencie dumę i radość, że jest właśnie w tym miejscu, że to jest to miejsce, w którym warto być? Kto z was czuje dumę i radość? Zobacz, jest kilka osób, które mają podobnie. Coś pięknego. Część jest jeszcze zmęczona, bo może kawy nie zdążyli wypić. No, zobaczymy, jak tam kolejna emocja. Z jaką emocją ty zaczynasz ten event, Norbert? Z radochą, taką wielką radością i z taką wdzięcznością i z dumą, że to, co kiedyś wydawało się mrzonką, czymś nierealnym zupełnie, udało się zrealizować. Stworzyć firmę, która stawia na wartości, stawia na człowieka i stworzyć społeczność, która wspiera się, jest silna, jest mocna w wartościach, jest i to miejsce, które daje bezpieczeństwo, to nowe bezpieczeństwo na czasy, które takie niespokojne, które mamy, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie. Takie miejsce, które pomaga zrealizować wiele marzeń, wiele celów i zadbać o siebie, o swoje życie. Mam tą wielką dumę, tym bardziej, że początki nie były wcale łatwe i wiele osób pukało się w głowę, mówiło, to się nie uda, jaki człowiek w centrum, jaki soft marketing, tak się nie buduje biznesu. A to jest dowód, że to był dobry kierunek, właściwa droga. I dzięki za to. Kto czuje dzisiaj, będąc tu, wdzięczność za to, że może tu być? Kto z was ma takie odczucie? Wow. Jeśli czujesz wdzięczność, zapisz sobie, za co konkretnie czujesz tą wdzięczność. To ważne. My rzadko kiedy mamy takie przystanki stop, że możemy sobie poczuć wdzięczność. A wiecie, że wdzięczność to jest klucz do tego, żeby być szczęśliwym? Że kiedy jesteś w stanie kiedy potrafisz być wdzięczny, to otwierają się wrota od obfitości. Zapisz sobie dokładnie, za co ty jesteś dzisiaj wdzięczny. Dzięki wielkie, Norbert. Piotr, a co tobie towarzyszy? Norbert, normalnie czytasz mi w myślach. Następnym razem chyba siądę tam. Dobra. Oczywiście wdzięczność za te ostatnie naprawdę 11 lat, bo przypomina mi się, jak się spotkaliśmy pierwszy raz w Katowicach i snuliśmy te wizje, plany, co chcemy zrobić, jak to chcemy zrobić. Wtedy nie było nazwy firmy, nie było ani jednego produktu, była wizja i taka chęć zrobienia czegoś wyjątkowego. I po tych 11 latach dzisiaj tutaj siedzimy. Wielu liderów, którzy z nami zaczynało od samego początku, są z nami tutaj i za to wam też również dziękujemy. I druga rzecz to taka niecierpliwość, co się zaraz wydarzy, tak? Bo przed nami kolejne miesiące, kolejne lata. To, co my mamy w głowach. Nasze głowy nie są w 2024, 2025, 2026, tylko 10 lat później, bo to, co dzisiaj się wydarza, to mieliśmy w głowach i w sercach 11 lat temu, a nasze głowy o wiele dalej i serca podążają. Ja się już nie mogę doczekać, bo to są ekscytujące myśli i to, co my już przygotowywujemy, to, o czym będziemy też dzisiaj mówić, to wierzę, że w każdego w was prowadzi nowy entuzjazm, euforię i się nie będziecie mogli również tak doczekać tych lat, tych zmian, tych różnych ulepszeń w przeciągu najbliższych miesięcy, lat, bo czas tak i biegnie. To, co powiedział Bartosz, czas jest największym aktywem, który jest nie do odzyskania i tutaj my zawsze robiąc Duo Live każdego dnia zastanawiamy się, czy po prostu
będziemy dbać o nasz czas, o wasz czas, żeby nikt tutaj go po prostu nie zmarnował. I właśnie o to chodzi, żebyśmy się za kolejne 10, 15, 20, 30, 50 lat spotkali i sobie powiedzieli, dobra robota. No to pytanie do was. A kto z was nie może doczekać się swojej przyszłości? Kto już na nią czeka? Co się wydarzy? Z ciekawością dziecka. Coś pięknego. Zobaczcie, to tak jest, wiecie, że podobni przyciągają podobnych. To tak jest, że w tej społeczności dzięki temu, że są fundamenty, wartości, można spotkać się w połowie drogi i uwaga, iść z nią razem. Nawet jeśli wcześniej było może tak troszkę trudniej, to co z tego? Jeśli jest fundament, można iść dalej. Człowiek, życie, Łukasz. Moi drodzy, i zawsze po tych wcześniejszych wypowiedziach jest to uczucie, że ja, który mam największe, że tak powiem, wyzwanie z mówienia ze sceny i mam powiedzieć coś jeszcze, coś dodać, kiedy nasze serca biją bardzo zsynchronizowane i tak naprawdę wszystko, co powiedzieli moi przedmówcy, też gra we mnie, ale też gra we mnie taka ogromna, takie duże wzruszenie, emocjonalność i to, że tak naprawdę ten event jest dla mnie osobiście takim ogromnym momentem na to, żeby zrobić sobie taki sensowny przystanek stop, poszukać wewnętrznej inspiracji, poszukać momentu do celebracji tu i teraz. Bo bardzo często my myślami też na co dzień w pracy jesteśmy cały czas gdzieś, musimy planować, musimy wybiegać do przodu. I często dla mnie personalnie też brakuje tego momentu, żeby po prostu zatrzymać się w miejscu i pocieszyć się z tak pięknych, wyjątkowych momentów jak teraz. I to jest dla mnie niesamowita okazja do tego. Taką ważną rzecz mówisz, bo ten event można doświadczyć na dwa sposoby. Po prostu można być na evencie i to jest wszystko ok i zobaczyć, co się wydarzy, a można zbudować sobie teraz w serduchu i w głowie intencje, czyli odpowiedzieć sobie i nadać taki rytm i taki kierunek temu eventowi. Po co ja tu jestem? Być może jest jakieś pytanie, na które szukasz odpowiedź. Być może jest coś, w czym chcesz się upewnić. Być może przyjechałeś po to, żeby nabrać odwagi, bo gdzieś w drodze po swoje marzenia zagruzowała się. A może przyjechałeś na nowo zbudować wiarę w to, co robisz, bo przecież to najważniejsza siła, dzięki której ludzie realizują wszystko, czego zapragną. Pomyśl teraz sobie, a właściwie poczuj, po co tak naprawdę tu przyjechałeś? I z jaką intencją zaczynasz udział w tym spotkaniu? Zapisz to sobie, bo powiem Ci, że jak sobie to zapiszesz, to wydarzy się rzecz niesamowita. Będziesz koncentrował się na wszystkim, co będzie prowadzić Cię do tego, żeby tą intencję zrealizować. Zaufaj mi, spróbuj to zrobić i zobaczymy, co się wydarzy na końcu eventu. Dobra? Kto jest gotowy zapisać teraz intencję? Po co przyjechał na ten event? Ręka w górę. Kto jest z Was gotowy? Bo tutaj widzicie, że jest konkretna intencja. Wspaniale. No to zapiszcie ją sobie, a ja zacznę już tutaj zadawać kolejne pytania, bo chcę Wam powiedzieć, że te pytania nie są przypadkowe, ponieważ na slajdzie za nami widzieliście bardzo ważne hasło. Ono będzie towarzyszyć nam przez cały event. I dlatego ja troszeczkę w kontekście tego hasła zapytam, po co powstało właściwie Duo Life? Bo wy piszecie o swojej intencji, a ja chcę zapytać tutaj założycieli o ich intencje. Po co powstało Duo Life? Norbert. Duo Life powstało jako odpowiedź na świat, w jakim żyjemy, jako taki wynik niezgody na rzeczywistość, w jakiej przyszło nam żyć. Bo jeżeli żyjemy w świecie, w którym zazwyczaj pieniądze są głównym motorem, są główną przyczyną, są tym numer jeden, co warunkuje działania i jest tą główną intencją. Jeżeli te interesy jednostek, grup społecznych, jeżeli one są najważniejsze, to w takim środowisku zawsze będzie cierpiał człowiek. Zawsze ktoś będzie cierpiał, dlatego że pojawia się przestrzeń na brakietyki, na ludzi, którzy będą próbowali kosztem innych ludzi zyskać, zbudować coś dla siebie. Wtedy tam zawsze cierpi człowiek. I my mamy taką historię z Piotrem, nie tylko z Piotrem, bo wiele lat przed Duo Life my doświadczyliśmy miejsca, firmy, której nie było człowieka w centrum, gdzie najważniejszy był zysk.
No a jak się domyślacie, jak najważniejszy jest zysk, to cierpieli ludzie. Skończyło się to samobójstwem naszego kolegi i to był taki moment, kiedy my mieliśmy tak wielką niezgodę na takie sytuacje, na taki świat, na takie działania, na świat, w którym nie ma człowieka, gdzie człowiek nie jest najważniejszy, gdzie człowiek jest wykorzystywany. My mieliśmy bardzo mocne odczucia wtedy, takie właśnie, i efektem był, no właśnie Duo Live, to co Piotr mówi, pierwsze spotkanie gdzieś w Katowicach, było mnóstwo strachu, ale my go schowaliśmy. wtedy? Bałem się, ale dobrze, Nie że było byłeś widać przy po mnie, tobie. Piotr. Ale schowaliśmy ten strach, bo to pragnienie i takie poczucie odpowiedzialności, wielkie poczucie odpowiedzialności za ludzi, którzy nam kiedyś zaufali, i to pragnienie, aby poprowadzić ich do lepszego świata, aby stworzyć lepszy świat, on nie był jeszcze określony, ale była ta wielka potrzeba stworzenia przestrzeni, gdzie ludzie będą ważni, gdzie człowiek będzie najważniejszy, gdzie to człowiek będzie w centrum, gdzie przyczyną wszelkich działań będzie właśnie człowiek. I stworzenie dla niego przestrzeni, w której będzie mógł się realizować, będzie mógł naprawdę realizować swoje marzenia, gdzie będzie szanowany, gdzie będzie wspierany, gdzie będzie akceptowany taki, jaki jest, bo każdy znajdzie coś w sobie, co nie jest właściwe, co chciałby poprawić. Każdy ma lepsze, gorsze dni. To jest normalna rzecz. No, w takim świecie żyjemy, mamy swoje lepsze, gorsze dni. Ale chodzi o tą akceptację, bo każdy jest piękny w sobie, w tej różnorodności. Piękno jest w różnorodności. Piękno jest w tym uzupełnianiu się, w tym budowaniu czegoś razem. I jak widzę reakcję ludzi, jak widzę osoby, które które zmieniły swoje życie, zmieniły siebie, swój sposób myślenia i tak powoli wypływają z tego świata, w którym jest zawiść, jest zniechęcenie, taki marazm, nienawiść bardzo często, gdzie jeden drugiego jest w stanie skopać tak po prostu dla zasady, bo miał gorszy dzień, bo musi swoją pychę podbudować, swoje ego podbudować. I udało się stworzyć społeczność, taki był cel, gdzie rzeczywiście będzie można w końcu zacząć żyć, tu i teraz, bo ludzie są cudowni i wierzymy bardzo mocno, że zasługują, by żyć pięknie, by realizować swoje marzenia. Dla każdego to jest coś innego. Każdy potrzebuje czegoś innego, ale miejsce, które będzie bezpiecznym miejscem, przyjaznym miejscem, z bezpieczną, przyjazną społecznością, ale też z możliwościami finansowymi rozwoju, aby wznosić się coraz wyżej i wyżej, tak wysoko, jak tylko chcesz. Wspominałeś tutaj dużo o bezpieczeństwie. Zresztą ja słyszę dzisiaj na scenie od Moniki Banaś, od Karola Szczerkowskiego, że dużo zadawali pytań, kto lubi się czuć bezpiecznie. To ja zadam to pytanie. Kto z was lubi czuć się bezpiecznie, mieć takie poczucie bezpieczeństwa? Kto z was tego potrzebuje? No, powiem wam nic dziwnego, psychologowie mówią, że to jest jedna z podstawowych potrzeb fizjologicznych. No ale teraz, jak zadbać, słuchajcie, o to bezpieczeństwo w świecie, który jest totalnie niebezpieczny? W którym dzisiaj jest taki, jutro nie wiadomo jak będzie, w którym świat tak zwanego bezpieczeństwa, takiego standardowego, skończył się wraz z pandemią, gdzie teoretycznie było bezpiecznie, ale potem już nic nie było bezpiecznie. No to Piotr, rozmawialiśmy sobie o tym przy stole, ale to też wasze rozmowy z Norbertem o tym, że Duo Life stwarza taką przestrzeń do tego, żeby stworzyć, no właśnie, bezpieczeństwo nowej generacji. O co w ogóle chodzi tutaj w tym haśle? Oj, wszystko przypomniało się, jak to wszystko się zaczynało. Sama nazwa Duo Life to jest tak dla każdego z nas i dla każdego, kto być może ma złe doświadczenia w tej branży, takie drugie życie. I wiele ludzi, z którymi mamy też na co dzień do czynienia, bo mamy dużo spotkań, wyjazdów, często wspomina, że oni się już sparzyli na tego typu firmie, na tego typu branży. Stracili zaufanie, stracili gdzieś takie serce do tego, żeby to nadal robić. Nie wierzą jakby już w ten model biznesowy. No i ta nazwa często Duo Life daje tak jakby drugie tchnienie, drugie życie. I bardzo dużo właśnie mówimy w tym momencie właśnie na takich spotkaniach na temat właśnie bezpieczeństwa, jak my to rozumiemy, jak my do tego podchodzimy. I kochani, to co jest wyjątkowe w Duo Life to jest to, że to wszystko, o czym mówimy, o czym mówiliśmy, jest namacalne. To, co było często, no, informowaliśmy o was, co będzie wdrażane w najbliższym czasie, w najbliższych latach, to wszystko się w zasadzie zrealizowało. I dzisiaj tutaj chodzi nie tylko o takie bezpieczeństwa, że to, co jest mówione, jest robione, bo wiele firm mówi, obiecuje, a to się po prostu nie zadarza nigdy i mamy tego dowody. I chodzi też o to, że
często powtarzamy, że my ten biznes nie robimy, czy wy, liderzy, nie robią go tylko dla siebie, nie robią go dla swoich dzieci, ale dla dzieci swoich dzieci, czyli ta wizja jest dalekosiężna. I możemy to zaobserwować, bo mamy tutaj nawet na sali osoby, które jak startowaliśmy miały po 8 lat, 9, nawet tutaj mój syn stojący Dawid miał 8 lat, dzisiaj ma 19. Wasze dzieci widzimy jak wzrastają, Kacper Warzyszyński, inne dzieci, które zaczynały z nami, one się niejako wychowały już w tej społeczności. One niejako nie znają już troszeczkę innego świata. I jak się wychodzi z tego świata Duo Live na zewnątrz, to co mówił Norbert, który jest, no dużo konkurencji tam jest, dużo jest takiego właśnie podkładania sobie nóg, dużo jest takiego podejścia tylko, żeby zarabiać pieniądze, a nie liczy się tutaj etyka pracy, to my całkowicie mamy jakby inne podejście, gdzie właśnie to bezpieczeństwo pod względem zdrowia, słuchajcie, czyli produkty najwyższej jakości. Będzie dzisiaj sesja na temat produktów, jakie były robione badania, ekspertyzy, etc. Usłyszycie to. Czyli zawsze gwarantem bezpieczeństwa będzie to, że produkt jest najlepiej wytworzony, jaki może być. Dlaczego? Bo po pierwsze, my go sami używamy, tak? Czy ktoś z was wyprodukowałby coś, co by sam używał i byłoby to niedobre? Nie bardzo. Mało tego, nasze dzieci to używają, tak? Kto by dał coś, co jest niedobre, coś, co ma jakikolwiek niebezpieczny współczynnik czy skład do swojemu dziecku. I to jest to bezpieczeństwo, że zawsze jakikolwiek będzie wchodził produkt na rynek z Duo Life, czy to produkt kosmetyczny, czy produkt suplementacyjny, czy cokolwiek, bo kochani, jesteśmy w branży, która jeszcze nie jest zrozumiała. I to jest wyjątkowe w tym biznesie, że za rok, 2, 5, 10 będziemy mieć produkty, których jeszcze dzisiaj nikt nie wymyślił. I to jest to też bezpieczeństwo, kochani, tak choćby współpraca z Politechniką Krakowską, gdzie mamy wyłączność na patenty Politechniki Krakowskiej. Czyli wyobraźcie sobie, jak to będzie, kiedy już mamy gwarancje patentowe na 10 lat, że będziemy o 10 lat dłużej mieć pewnego rodzaju produkty, które będą jako pierwsze na świecie. I to jest to bezpieczeństwo, że nasze głowy, nasze działania są ukierunkowane na to, żeby każdy z was, jak jest tutaj w Duo Life, zaufał nam. My jesteśmy wdzięczni za to, żeby zawsze miał tą najlepszą jakość, jeżeli chodzi o produkt. Tak samo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o system. Ja jestem zwolennikiem budowania systemów, bo system działa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu. System, który po prostu, każdy system jest biznesem, ale nie każdy biznes jest systemem. I chodzi o to, żebyście zarabiali pieniądze w krajach, w których nawet jeszcze nigdy nie byliście. Z osobami, których nigdy nawet nie poznacie. W walutach, których nawet nie znacie, że takie waluty są na świecie. To jest wyjątkowe, to jest coś, co jest przed nami. I oczywiście rozwój osobisty, bezpieczeństwo w rozwoju osobistym, że zawsze będziecie mieć dostęp do platformy rozwoju osobistego, która jest na bieżąco modyfikowana, na bieżąco są tutaj wdrażane nowe metodyki działania, uczenia, szkoleń i przede wszystkim słuchacie praktyków, bo osoby, które siedzą w pierwszych rzędach, kochani, tutaj przy tych stolikach, to nie są osoby tylko, które przeczytały dużo książek. To są osoby, które są praktykami i to odróżnia liderów od często innych liderów z innych branż, choćby tradycyjnych, gdzie ci ludzie wiedzą, co mówią. Te osoby same to przeszły, same dotarły do tych pozycji i najlepszym sposobem na to, żeby dojść do tych pozycji, gdzie te osoby są, to jest podejść na przerwie i zapytać, jak ty to zrobiłeś. I to jest też dla was bezpieczeństwo, że macie w swoich organizacjach upline'ów, ludzi, którzy wam chętnie pomogą. Bo niestety w tym świecie na zewnątrz, w tradycyjnym biznesie trzeba sobie zadać pytanie, czy gdybyś chciał dzisiaj otworzyć jakikolwiek biznes, kiosk, chciałbyś sprzedawać warzywa, czy możesz iść na przeciwległą ulicę w mieście i zapytać człowieka, który już to robi od 5 lat, jak to robić, jak sprzedawać, gdzie kupować towar, jakie ceny ustalać, jak zatrudniać ludzi, etc., etc., etc. Tego tam nie dostaniecie, a to w Duo Live jest na wyciągnięcie ręki. Także bezpieczeństwo przez duże B. Wiemy, co się dzieje w makroekonomii, na świecie, jak to wszystko wygląda. Wszyscy żyjemy na tym samym świecie
I to, co powoduje, że człowiek się tutaj czuje bezpiecznie, to to, że właśnie jesteśmy w odpowiedniej społeczności, z odpowiednimi ludźmi, z odpowiednimi liderami i tylko teraz zależy od nas, gdzie będziemy za rok, za 2, za 5, za 10. Oczywiście trzeba włożyć swoją pracę też w to wszystko, bo to jest normalne. My dajemy warunki, dajemy pojazd, dajemy narzędzia, dajemy produkty, dajemy szkolenia, dajemy eventy, ale trzeba się też zaangażować. Nie poświęcić, ale zaangażować. Słuchajcie, ja mam do was takie pytanie, bo przed chwilą podnosiliście ręce, że bezpieczeństwo jest dla was ważne. I taki mały przystanek stop. Kto z was dzisiaj w pracy, którą wykonuje, w świecie, w którym funkcjonuje na co dzień, z którego być może dopiero przyjechał tutaj do tego świata, albo wszedł do tego świata, czuje się bezpiecznie? Odpowiedzcie sobie sami, nie musicie podnosić ręki w górę. I teraz też i odpowiedzcie tak w zgodzie ze sobą, tak najlepiej jak to potraficie, najlepiej jak to czujecie. I teraz pomyślcie sobie, bo Piotr powiedział taką rzecz, że już jest wiadomo, że za 10 lat będzie na rynku produkt Dualife, dzięki współpracy właśnie opatentowany z Politechniką, którego jeszcze dzisiaj na świecie nie ma. Słuchajcie, jakie to jest uczucie współpracować z firmą, z przedsięwzięciem, ale z ludźmi, którzy dokładnie nie mają żadnej wątpliwości, dokąd idą. Oni po prostu wiedzą, nie mają żadnej wątpliwości, że tam dotrą, bo przez 10 lat dowozili deklaracje i obietnice, które składali. Komu z was dałoby to poczucie bezpieczeństwa, być w miejscu, być w firmie, być w społeczności, w społeczeństwie, w którym dokładnie wiadomo, dokąd się idzie i gdzie jest to miejsce, ten punkt, przez który się przejdzie i za 10 lat pójdzie się dalej. Komu by było bezpiecznie? Kto mógłby spokojnie funkcjonować każdego dnia, bo wie, gdzie idzie? Ręka w górę, muszę zobaczyć, słuchajcie. Okej. To ważne, słuchajcie, bo my biegniemy przez życie. I często widzę ludzi na etacie i oni mówią, ja mam tutaj bezpieczną posadę, a ja zawsze mówię, naprawdę? A jak cię jutro zwolnią? Tutaj panowie opowiadali mi taką historię, nie wiem, czy ja mogę opowiedzieć o tej podwyżce. Mogę powiedzieć? To może nie ja, kto opowiadał? Ja To opowiadałem. Bartosz chyba opowiadałeś, prawda? Tą Ja historię o opowiadałem, czy już nie? bezpieczeństwie na etacie. Opowiesz ją? Tak, miałem ostatnio spotkanie w biurze, przyjechała grupa, siedzieliśmy dosyć długo, bo do godziny 21:30. Rzadko się to tak zdarza, żeby w biurze tak długo siedzieć i pan opowiadał, jak to wyglądała u niego awans, bo chodził przez 8 lat do szefa w korporacji, żeby dostać podwyżkę i awans. I przez te 8 lat był, delikatnie mówiąc, stonowany, ale w pewnym momencie szef powiedział, przyjdź do mnie, porozmawiamy. Przyszedł i dostał wypowiedzenie. Także no, takie wielkie nadzieje miał, że właśnie coś się zmieni, coś będzie inaczej, a tu po tych 8 latach takiego, wiecie, zaangażowania, wręcz ciśnięcia jak cytrynę jego, no, spotkał się z taką sytuacją. No ale na to wszystko napotkał Duolife i widocznie wszystko się musiało wydarzyć, żeby tak właśnie było. To trzeba sobie po prostu z tego zdawać sprawę, że bezpieczeństwo trzeba odmieniać przez wszystkie przypadki i trzeba po prostu z każdej strony patrzeć na to, co my dzisiaj robimy i czy gdybyśmy przestali robić to, co dzisiaj robimy, co by się wydarzyło jutro, za tydzień, za miesiąc, gdybyś nie mógł robić tego, co robisz dzisiaj. To, co często Krzysztof Drobny mówi. Co by się wydarzyło? Co byś robił? Ile byś zarabiał? Czy mógłbyś utrzymać rodzinę, gdybyś dzisiaj wracając z tego eventu coś się wydarzyło, żebyś nie mógł robić tego samego, co robiłeś do tej pory. Oczywiście odpukać w niemalowane. Oczywiście. Dzięki wielkie, bo wiecie, będziemy was tutaj zatrzymywać bardzo mocno dzisiaj na tym evencie. To ma być event inspiracji i celebracji, ale żeby zainspirować, to trzeba się zatrzymać. Dzięki wielkie, że jesteście gotowi się z nami zatrzymywać, bo czasem będą tu padały być może trudniejsze pytania. No bo wiecie, pytanie, czy czujesz się bezpieczny i odpowiedź, no nie do końca, to pewnie nie jest łatwe. Ale to nie chodzi o to, żeby wzbudzać w was niepewność albo dyskomfort. To chodzi o to, żebyście popatrzyli sobie przez pryzmat tego, co będzie tutaj na scenie przez całe 2 dni i zadawali sobie pytania. Czy w takim razie jest tu gdzieś moje miejsce? Czy ja mogę tutaj gdzieś zbudować swoje bezpieczeństwo? I wracając do niego, bo wiele powiedziałeś o tej nowej generacji bezpieczeństwa, że to już nie ciepła posada, że to już nie miejsce, w którym jesteś, ale sposób, w jaki funkcjonujesz, to jest ten nowy sposób zapewniania sobie bezpieczeństwa, gdzie budujesz coś nie na lato, ale na lata, na pokolenia pokoleń. I to jest to nowe podejście. Zobaczcie, ten świat wymaga nowego podejścia do bezpieczeństwa. To nie miejsce, w którym jesteś. Na zewnątrz to miejsce, które budujesz w sobie, da ci poczucie bezpieczeństwa. To wybory, których dokonasz, to decyzje, które podejmiesz.
A tu jest takie miejsce, w którym możesz podjąć decyzję, czy chcesz być szczęśliwy. Jest tu ktoś na sali, kto chce być szczęśliwy? O, paru jest. Jesteśmy. A może ktoś jest taki tutaj na sali, kto chciałby mieć dużo zdrowia i energii? No dobra, to już o trzecie nie zapytam, a trochę bogactwa w życiu, żeby zawsze na wszystko starczało i jeszcze trochę zostało? Serio? To zadaj sobie pytanie, czy w tym świecie, w którym być może nadal jesteś, z którego przychodzisz, masz takie możliwości, żeby stworzyć sobie, podejmując decyzje, takie bezpieczeństwo. No i jeszcze jedna rzecz, Łukasz, tutaj do ciebie, bo taki piękny jest ten slajd, bo ja nawet nie widziałam go wcześniej i mnie to zawsze zachwyca, jak ta społeczność jest zsynchronizowana, bo jest jeszcze taki jeden element kluczowy i to element, nie, to jest taki bardzo ważny czynnik tego, dlaczego ten biznes działa, to jest społeczność Duolife. Wczoraj sobie rozmawiając jeszcze, inspirując się przed spotkaniem, mówiliśmy, że społeczność Duolife to jest taka gleba, na której rośnie całe to przedsięwzięcie, rosną ludzie i z której mogą czerpać. No i ja mam, Łukasz, takie pytanie, bo jak rozmawiam z liderami Duolife, to ja bardzo często argument słyszę, że czasem potykają się w biznesie, że są takie osoby, które potykają się w biznesie. Ktoś się kiedyś potknął tu w biznesie? Ręka w górę, tak wysoko w górę. Ktoś się kiedyś potknął tutaj w tym biznesie? A jeśli jesteś z biznesu tradycyjnego i jesteś tu dzisiaj na sali, miałeś jakieś porażki, potknięcia? No to dobrze, witaj w klubie, bo to znaczy, że robisz biznes. Wspaniale. No i teraz bardzo często, kiedy rozmawiam z liderami tego biznesu, oni mówią: dla mnie najważniejsze jest to, że kiedy ja upadnę, to ja mam siłę się podnieść, bo to jest ta społeczność. Dlaczego ta społeczność ma taką siłę, Łukasz? Oj, to, moi drodzy, to pytanie, ta społeczność w ogóle jest jakby odpowiedzią na to, co bardzo mocno nam grało w sercu, ponieważ Duolife w ogóle powstało po to, żeby być taką trochę przeciwwagą do tego wszystkiego, co jest na zewnątrz. I jakby nieodłącznym jej elementem było to, żeby stworzyć wyjątkową społeczność, wyjątkowych ludzi, którzy niezależnie od tego, co się dzieje, od momentu, w jakim są na siebie otwarci, są do siebie życzliwi, komunikują się sercem, wzajemnie szukają rozwiązań. Moi drodzy, każdy z nas, każdy z was, każdy z nas ma różne momenty w swoim życiu. Czasem są to piękne, budujące momenty, czasem są to momenty, które jesteśmy gdzieś na kolanach i potrzebujemy wsparcia. I moi drodzy, to społeczność, którą stworzyliśmy dzisiaj, ja jestem z tego niesamowicie dumny i aż gdy o tym mówię, to w środku wszystko wibruje, to jest to, że oprócz tego, co powiedziała Asia, że społeczeństwo, które kieruje się takimi zasadami, których szczęście, zdrowie, bogactwo, jeszcze dodam siła i spokój, są kluczowymi elementami i takimi filarami, na których cały zbudowania jest firma, ale społeczeństwo, które daje nam ogromne bezpieczeństwo. Duolife dla mnie to też jest to, tak troszeczkę parafrazując wypowiedź Asi, to jest społeczeństwo ludzi, którzy żyją, których standard i styl życia jest taki, jaki kiedyś o tym marzyli. I nawet jeśli do czegoś już przywykliśmy dzisiaj, to wiele aspektów, o których marzy praktycznie cały świat. Posiadanie samochodu, posiadanie świetnego wyjazdu, spędzanie fajnych czasów, zaproszenia na jachty, wspólne podróżowanie, wiele fantastyczne imprezy. Pamiętajcie, jak parafrazując wypowiedź Beaty, kiedy mieliśmy 11 lat, marzyliśmy o tym, żeby wyjść na imprezę, świetnie się pobawić, poznawać nowych ludzi, przeżywać piękne emocje. I moi drodzy, Duolife jest takim czymś, co daje to wszystko, ale Duolife daje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mając te 11 lat, wychodząc na, czy tam 11, 15, czy nawet 18, pewnie większość z was miała to ogromne poczucie, że zawsze jest dom, zawsze są rodzice i zawsze jest gdzie wrócić, otworzyć pełną lodówkę. Nawet jeśli wracaliśmy troszkę poturbowani po tych naszych wojażach, to wiedzieliśmy, że mamy gdzie wrócić do kogoś, kto nas wesprze, wzbuduje na duchu, podniesie. I moi drodzy, Duolife właśnie jest takim troszeczkę domem, który niezależnie co robicie, czego próbujecie, jakie próby podejmujecie, to jest zawsze miejscem, które będzie na was czekało, taką bezpieczną ostoją, która da wam wsparcie w momentach, w których tego wsparcia będziecie oczekiwać. Ja mam takie pytanie, no po prostu sparafrazuję to, bo jesteśmy w dialogu, bo Duolife to jest też firma dialogu.
jest 4 pilotów, którzy wiedzą dokładnie, dokąd lecą i oni trzymają w sterach tą firmę, ale zawsze są gotowi usłyszeć. No to ja chciałabym zapytać, czy masz już takie miejsce w swoim życiu, do którego zawsze możesz wrócić bez względu na to, czy pod górę, czy z górki, czy jesteś poturbowany, czy szczęśliwy i zawsze tam będziesz miał otwarte drzwi, otwarte serce, bez względu na to, na jakiej jesteś randze, czy coś zrobiłeś, czy nie, ale zawsze będziesz mógł wrócić do źródła i poczuć się bezpiecznie. Czy masz już takie miejsce? Jeśli jeszcze nie, to bądź uważny przez te 2 dni. Słuchaj wszystkiego, co tutaj się wydarza. Obserwuj, doświadczaj, odczuwaj. Co tutaj się dla ciebie dzieje? No i Musiałem tylko powiedzieć jedną rzecz, bo tak. taka inspirująca historia mnie bardzo inspirowała. Wczoraj mieliśmy też grupę od pewnych liderów w siedzibie i jedna dziewczyna, która mieszkała wiele lat w Kanadzie. Muszę powiedzieć, Beata, mam nadzieję, że mogę. I ona mówi, że przyjechała do Polski na chwilę, poznała Duolife, wcale nie była zainteresowana Duolife. Ona była zainteresowana jedynie produktami, no bo chciała produkty, nie chciała robić żadnego biznesu. Poznała społeczność Duolife, tą społeczność, którą wszyscy razem tworzymy, właśnie na wartościach, taką wspierającą się. I mówi, że ona nie chce wracać do Kanady. Miała wracać. Ona już jest kilka lat w Polsce, bo ona mówi i ze łzami w oczach wzruszyła się, mówi, bo ja bym straciła tą społeczność, którą tutaj mam. I to jest coś pięknego. I popatrzcie, pewnie znacie takie historie ludzi, którzy na chwilę odeszli, na moment, na pół roku, na 2 lata i nagle wracają. Rozmawiam z jednym liderem, który wspierał swoją żonę w biznesie. Bardziej wspierał, taka, wiecie, elektron, wolny elektron, biegający w wielu tematach, człowiek, energia. I on mówi, zaczął robić pewien temat. Przy okazji wspiera tutaj swoją partnerkę i mówi, dzwoni do mnie, mówi, Norbert, jak widzę, ja zmieniłem się. Mówi, jak widzę te rekiny przy tym stole, którzy knują, którzy tak naprawdę mają tylko zysk w oczach, którzy tam człowiek się w ogóle nie liczy i ja widzę, że robią rzeczy, których będzie bardzo wiele osób cierpiało. Ja mówię, ja nie mogę tam z nimi przebywać. Mówi, zmieniłem się. I to jest takie miejsce właśnie, to było to nasze marzenie. Pamiętasz, Piotr, jak zaczynaliśmy? Pamiętacie, chłopaki, jak zaczynaliśmy? To był ten moment, kiedy... To jest efekt uboczny, wiesz, bycia w duo i później jak się idzie na świat Tak. zewnętrzny, taki Konfrontacji z twardy. rzeczywistością. Ale słuchajcie, no Ale my wychodzisz... sami to przeżywamy czasami, jak nawet się, wiesz, robi coś i Tak. się jakiś usługę kupuje, czy rozmawia się z kimś nawet, to Tak. czuć to po prostu. Słuchajcie, nie? dokładnie, I ale jest z tym. wychodzisz na zewnątrz i nie zdajesz sobie sprawy, troszkę zapominasz. Ja tak czasami zapominam, że świat jest na zewnątrz inny. Ludzie przychodzą, mówią, wow, jaką cudowną społeczność tworzycie. Rozmawiam z liderami, to jest niesamowicie inspirujące. Z liderami, z osobami, które startują, mówią, byłem tam, byłam w takiej firmie, byłem w takim miejscu. I najpierw z niedowierzaniem słuchają, co ludzie mówią, siedzą gdzieś na końcu sali, zastanawiają się, czy w ogóle to jest prawda, a może to takie tylko opowiadanie, może to jest tylko marketing. I nagle zagłębiają się bardziej, pozwalają sobie na to wejście dalej, bo to wymaga odwagi. Wymaga odwagi od każdego z was, żeby pozwolić sobie na doświadczenie innej grupy, innych ludzi, innej społeczności. Innej jakości. Bo to wszystko zmienia, innej jakości. Bo jak już wejdziesz w tą społeczność, to już ciężko znaleźć coś innego na zewnątrz. Jest to trudne. Kto z was tak miał, kochani, że na początku z taką pewną dozą nieśmiałości, takiego braku wiary, takiego niedowierzania przyglądał się i mówi, tu chyba coś jest nie tak. Coś tutaj mi nie pasuje. Ale jak już wchodzisz dalej, to już chcesz zostać. Kto tak z was miał? Ręka w górę, jeżeli możecie. Weźcie jakieś ja! O, właśnie. Stworzymy zupełnie inny świat. I to jest coś, w którym światem chce się przebywać. I ta historia tej Beaty, niesamowicie inspirująca, która mówi ze łzami w oczach, ja nie chcę wracać. Mówi, tam miała wygodne życie, bo stracę to, co tu zbudowałam, tą społeczność. No i właśnie, fundamentem tej społeczności, Bartosz, teraz do ciebie, bo tak widzę, że tu jest tyle inspiracji, że chciałabym powiedzieć, że nie możesz się przebić, ale widzę, że ty nawet Tym nie... razem Też prezes. czerpię, Tak, inspiruje no się. właśnie, że ty się cały czas inspirujesz. A ja, słuchajcie, mam zawsze tak, że jak z Bartoszem rozmawiamy o biznesie czy o życiu, to chcę wam powiedzieć, że ja robię notatki. Bo to jest tak mądry facet, od którego ja zawsze znajdę takie jedno zdanie, które zmienia moje życie. Więc mam nadzieję, że macie uszy i oczy szeroko otwarte, żeby czerpać z tej mądrości, z tej wiedzy, z tego doświadczenia. No i ta gleba, i ta społeczność Duolife, i ten fundament.
Z tym fundamentem to jest taka ciekawa historia, bo o jakim ja fundamencie Duo Life mówię, słuchajcie? Jaki jest fundament Duo Life? Co? Człowiek? Człowiek w centrum uwagi, dobrze słyszę, tak? Fundament właśnie. DNA. Słuchajcie, ja o tym fundamencie, dlatego że rzeczywiście to jest duża odwaga budować firmę, w którym fundamentem w DNA jest człowiek w centrum uwagi. A ja chcę tak konkretnie. Bartosz jest też taki konkretny, biznesowy. Co to znaczy, że człowiek w Duo Life jest naprawdę ważny? Przez co to się manifestuje? Gdybyś tak troszkę to przybliżył w tym kontekście tego, jak to jest na co dzień. Na co dzień jest tak, że staranność jest w każdym detalu, w każdej rzeczy, którą robimy. Bo nie znajdziecie w portfolio Duo Life produktu byle jakiego, bo po prostu byśmy się go wstydzili. Poza tym, tak jak Piotr powiedział, sami używamy wszystkich produktów, więc nie używalibyśmy z naszymi rodzinami czegoś, co nie jest najlepsze na rynku. A nasza obietnica od początku była prosta. Jeżeli coś będzie można zrobić lepiej, to niezależnie od ceny zrobimy ten produkt lepiej. Dlaczego? No bo go używamy. Dlaczego? Bo używacie go wy i wasze rodziny. Dlaczego? Bo jesteśmy odpowiedzialni i chcemy robić wszystko najlepiej, jak potrafimy, a mając tą inteligencję lidera, który rozumie, że musi się rozwijać, jeżeli ktoś myśli, że już potrafi wszystko, to pojawia się ego i to nie jest dobry argument do tego, żeby wzrastać, raczej przeciwnie. Więc tutaj cały czas z tą pokorą lidera zastanawiamy się, co możemy zrobić lepiej i zawsze to, co często mówię, jak pokazujesz na kogoś palcem, czy wskazują na ciebie, więc siadamy do stołu i mówimy, co my możemy zrobić lepiej. Bo wy często jak rozmawiamy z liderami, przychodzicie z różnymi pomysłami, z różnymi wyzwaniami. Rzecz naturalna, jeżeli się coś dzieje, co nie dzieje się po myślach kogoś, to pojawia się narzekanie. Ale my jesteśmy tymi osobami, które mówią, no dobra, możemy narzekać, tylko co to daje? Raczej poszukajmy konstruktywnego pomysłu na to, jak zmienić to, co się dzieje, niż narzekać na to, co się wydarzyło. No bo jeśli, tak jak z tym mlekiem, no jak się mleko rozlało, to można narzekać, że go nie ma, a można iść do sklepu kupić nowe, a to, co się rozlało, zetrzeć. Bo nie ma czasu na narzekanie w życiu, bo czas płynie, nie da się go zmagazynować, nie da się go w żaden sposób odzyskać, więc po co narzekać, jeżeli to jest strata czasu? Więc my wychodzimy z założenia konkretnie. Dzieje się coś? Super. Ściągamy marynarki, rękawy do góry i bierzemy się jeszcze bardziej intensywnie za robotę. I myślę, że ten człowiek w centrum, ta troska o człowieka powoduje, że my sami z siebie staramy się dawać jeszcze więcej zawsze, żeby ten, który przychodzi do tego środowiska, przychodzi do Duo Life, czuł się bezpiecznie, czuł się komfortowo, bo popatrzcie się właśnie, jaki to jest komfort, jeżeli przychodzę gdzieś i czuję się bezpiecznie, ponieważ widzę, że ktoś się troszczy o mnie, mogę mu zaufać, traktuje mnie z szacunkiem. Ta piramida potrzeb Maslowa, to co wspomniałaś, tam się zaczynało od potrzeb, wiadomo, fizjologicznych, ale bezpieczeństwo, przynależność, uznanie, samorealizacja czy samotranscendencja, to co się pojawiło u niego na górze, to jest to wszystko, co jest w Duo Life. I to jest piękne, bo nie tworzymy normalnego świata. Duo Life to nie jest zwykła firma, to nie jest jakaś kolejna firma. I niezależnie od sceptyków i od osób, które żyją swoimi paradygmatami myślenia i uważają, że nie wiem, Duo Life to jest jakiś kolejny MLM, no to my zawsze mówimy, no to sprawdź, co to jest soft marketing, zobacz różnicę, poczuj różnicę. Jak masz wątpliwość, przyjdź na taki event, czy nawet dzisiaj specjalnie uruchomiliśmy streaming, bo wiemy, że wiele ludzi będzie chciało to oglądać i ogląda, więc mówimy, niech zobaczą. Wiadomo, że inaczej jest poczuć fizycznie i oksytocyna, która się wytwarza zawsze, kiedy jednak się człowiek przytuli z człowiekiem, jest super, ale sami wiecie, ile jest kortyzolu, ile jest stresu, nerwów na zewnątrz. Można się nawet pogodą, wiecie, denerwować, niecierpliwić i narzekać, tak? Tylko po co? Przecież to jest pięknie, że pada, dlatego, bo roślinność tego potrzebuje, będzie jeszcze piękniej później wszystko kwitło i rosło. Trzeba tylko umieć doceniać i być wdzięcznym za to, co się dzieje. A tak naprawdę dzięki temu, że pogoda jest dzisiaj taka, jaka jest, tutaj się będziemy skupiać, dlatego, bo nikogo nie będzie kusić, żeby gdzieś tam iść na spacer po mieście. Więc widzicie, same plusy. Więc my staramy się zawsze dostrzegać walory i plusy wszystkiego, co się dzieje. I ten człowiek w centrum od początku był taką niestandardowością w Duo Life,
unikatem wręcz, dlatego no, stworzyliśmy coś, z czego wszyscy możecie być dumni, bo przecież nie stworzyliśmy tego sami, tylko każda osoba, która przyłączała się do Duo Life na odpowiednim etapie, o czym dzisiaj będzie Piotr mówił na sesji z liderami, dodawała coś od siebie, kształtowała tą firmę, tak? I dzięki temu ta firma jest dzisiaj taka, jaka jest, bo wielu osób przynosiło różnego typu pomysły, różnego typu doświadczenia i to jest taka synergia tych doświadczeń. Ale my oczywiście nadajemy temu tego tempa, nadajemy tej dynamiki i dzisiaj zobaczycie jeszcze program, który będziemy ogłaszać. Ja mam mega radość z tego i czujemy wszyscy w kościach, co się będzie działo, jakie będą wzrosty dynamiczne po tym, co ogłosimy. Dlaczego? Znowu, żeby ludziom dawać rozwiązania, które są kompleksowe, możliwie jak najlepsze, żeby była też prostota w tym, co warto duplikować, bo wiemy, że nawyki nie wytwarza się prosto. To nawyki często powodują, że trwamy w tym, gdzie jesteśmy, wyglądamy jak wyglądamy, stan konta mamy jaki mamy. Nawyki. Często to nie jest wasza wina, bo te nawyki wynieśliście z domu, macie je jakie macie. Później przekazujemy je naszym dzieciom, te dzieci mają znowu nawyki jakie mamy i niestety życie się toczy w taki sposób. Ale jest inny świat, jest inna możliwość, jest Duo Life, do którego jak ktoś da sobie szansę, wykorzysta okazję, bo to jest okazja, no to jest szansa, żeby zmienić swoje życie na to drugie, lepsze życie. I to, co Łukasz powiedział, każdy w zakresie, który chce, bo nikt nie każe nikomu być milionerem. Jak się ma tym stresować? Lepiej po prostu żyć komfortowo, ale poprawić sobie ten standard życia, dlatego, bo siłą rzeczy nie żyjecie sami na świecie. A samotranscendencja i to, co zostawiamy po sobie na pokolenia, to w Duo Life jest możliwość dziedziczenia. I teraz tak jak z tą korporacją, o którą powiedział Piotr, sam mam za sobą wiele korporacji. W żadnej korporacji, w której pracowałem, nie byłem w stanie przekazać mojego stanowiska mojemu dziecku. Ktoś z was tak ma, że jest w stanie przekazać swoje stanowisko pracy komuś? W Duo Life wszystko, co wypracujecie przez swoje życie, które macie, a nikt nie wie, ile ma tego życia, to wasze ID, wasze miejsce w Duo Life, w klubie Duo Life będzie przekazane zgodnie z waszą wolą osobie czy osobom, które mają być spadkobiercami. Czyli to nie jest zmarnowany czas. Ile ludzi marnuje swoje życie pracując w miejscu, w którym zarabia, ile zarabia, po czym jak okaże się, że musi się pożegnać z tym światem, nie zostawia po sobie nic w zakresie bezpieczeństwa finansowego, jeśli nie wypracowało dochodów pasywnych, jakiegoś zaplecza finansowego i aktywów dla swoich potomnych. A tutaj przekazujecie pozycję, miejsce, które wypracowuje na tym koncie odpowiednie obroty i dzięki temu wasza rodzina, a mamy już takie przypadki osób, które korzystają z tego, z dziedziczenia w Duo Life, mogą się cieszyć z tego, co ktoś wypracował. Także to jest mega istotny argument w tym, żeby się czuć bezpiecznie na lata, nie tu i teraz. I jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, Duo Life to bezpieczeństwo nowej generacji. To my tak naprawdę sobie rozmawialiśmy na ten temat i my wytworzyliśmy wręcz nową generację. Popatrzcie się, bo tak jak są pokolenia X, Y, Z, milenialsi i tak dalej, to popatrzcie się, my stworzyliśmy generację Duo Life. Ludzi zdrowych, szczęśliwych, żyjących w obfitości, w sile spokoju, to co Łukasz dodał. Ile z was zmieniło swoje życie o 180 stopni? Żyje w zdrowiu, o którym mogło tylko marzyć. Ma środowisko do rozwoju, o którym tylko mogło marzyć i zarobili pieniądze, o których nigdy nie śnili. Ilu z was? To jest ta siła Duo Life, bo to nie jest przypadkowość to, co stworzyliśmy. I możemy zmieniać pewne rzeczy i cały czas modyfikujemy, cały czas ulepszamy, staramy się, żeby to było jeszcze lepsze. Ale to nie zmienia faktu, że jest już wiele beneficjentów tego sukcesu i tej decyzji, którą podjęliśmy kiedyś, z tą intuicją w sercu i z intencją, bo to było najważniejsze, co jest niezmienne do dzisiaj. Ta intencja, dlaczego stworzyliśmy tą firmę. I myślę, że wszyscy czują tą intencję i z tego się najbardziej cieszę. Coś pięknego, coś pięknego. Wielkie brawa, słuchajcie, bo wielkie brawa, wielkie to są wielkie brawa. Czemu tak to podkreślam, że wielkie brawa? Wiecie, bo ja słucham Ciebie, Bartosz, i ja słyszę, co Ty mówisz. I ja wiem, że dla Was, dla wielu tutaj liderów, to, o czym mówisz, to już jest doświadczenie codziennego życia. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że każdy tam na zewnątrz, w świecie, jeździ Mercedesami i BMW. Naprawdę. Uwierzcie mi, znacie takich ludzi, którzy na co dzień doświadczają życia, gdzie mają możliwość za wykonaną pracę pojechać na wycieczkę co roku albo na 2, jeśli zdecydują, że chcą. Ja To tylko dodam, słuchajcie, z BMW jest ciekawa sprawa, bo
Znam ludzi, którzy mówią, że nie chcą BMW, bo ich nie stać, dlatego, bo mówią, że BMW to jest skrót do tego, że będziesz miał wydatki. A ja No mówię, właśnie, w to- BMW będziesz miał wrażenia, także O! warto spróbować. A ten, który chce Mercedesa, mówię, że bez gwiazdy nie ma jazdy, Bez więc... gwiazdy nie ma jazdy. No właśnie, słuchajcie, ja tak gdzieś was zapraszałam do tego, żebyście popatrzyli na to miejsce, na ten event, na Duo Life nowymi oczami. Bo czasami jest tak, że jak żyjemy w czymś i ktoś nam coś stale powtarza, to powszednieje. Znacie to? Przyzwyczaja się, o tym mówiła Beata. Przyzwyczaja się. A gdyby tak naprawdę sobie uświadomić dzisiaj, słuchajcie, w jakim miejscu jesteście, gdzie możecie zacząć swoje nowe życie, albo gdzie już możecie zacząć, nawet jeśli coś się wydarzyło do tej pory i nie jest tak, jak jeszcze byście chcieli, to zobaczcie, tutaj każdego dnia można zacząć od początku, bo ta firma nie zniknie jutro, bo ta firma już wie, co będzie bo współzałożyciele wiedzą już, co będzie za 10 kolejnych lat, co się wydarzy, bo oni mają już to w głowie i oni każdego dnia robią właściwe, spójne ze swoją wizją działania, żeby przybliżyć się do tego świata, który sobie wygenerowali w głowie. Słuchajcie, to jest tylko kwestia decyzji, żeby podjąć działanie. Ale też rozmawialiśmy o tym, że Duo Life jest takim miejscem, słuchajcie, nie wiem, czy to zauważyliście, to jest dla mnie bardzo ciekawe spostrzeżenie, że do tego świata może przyjść każdy. Każdy, kto tylko ma ochotę. Kto o tym w ogóle wie? Nieważne. Pracujesz na etacie, nie pracujesz, jesteś mamą wychowującą dzieci i chcesz wrócić do świata działania, do świata biznesu, ale nie wiesz jak, bo troszkę wypadłaś z rynku. Nie ma znaczenia, czy przeszłaś na emeryturę, czy jesteś w kwiecie wieku, sile wieku i chcesz stworzyć dodatkowe źródło dochodu albo w ogóle się dodatkowo dodać sobie jakąś branżę. Nie ma znaczenia, w jakim miejscu dzisiaj jesteś. Ale zauważyliśmy jedno, patrząc wczoraj przez naprawdę masę historii, których tutaj doświadczamy każdego dnia, że to jest też takie miejsce, które uczy cię bycia bogatym. Ja to jeszcze raz powtórzę. Duo Life to jest takie miejsce, które uczy cię życia bogatym. I ja myślę sobie o takim bogactwie, tak, na różnych płaszczyznach. Nie mówię tylko o bogactwie finansowym. Dlatego, że my przechodząc, zobaczcie, z różnego świata, bo mamy różne doświadczenia rodzinne, szkolne, zawodowe, a ten świat, w którym funkcjonujemy, system szkolnictwa, on wychowuje nas wszystkich do pracy na etacie. Do tego, żeby nie za dużo oczekiwać. Do tego, żeby być w tym starym pojmowaniu bezpieczeństwa. Skończ szkołę, pójdź do pracy, czekaj na emeryturę i się przyzwyczaj. I się przyzwyczaj. O tym mówi system. Rób tak, jak my ci mówimy. Mam nadzieję, że mnie nie słyszy. Bardzo cię kocham, ty systemie, bo też sobie w tobie funkcjonuje na spokojnie, tylko tak sobie zauważyłam taką prawidłowość właśnie taką. Kto jeszcze zauważył tą prawidłowość? I wiesz, jak przychodzisz ze świata niemożliwości, który mówi, że świat jest od do, że możesz zarabiać poniżej swoich marzeń, że musisz dostosować swoje marzenia do swojego portfela, to jak wchodzisz do tego świata, to ty się musisz nauczyć być bogatym. Nie tylko finansowo, bo bogactwo to stan umysłu. Musisz najpierw umieć myśleć na bogato, żeby mieć na zewnątrz i w ręku bogactwo. I teraz to o trzecim filarze, prawda? O rozwoju, Norbert, rozmawialiśmy, że to jest nie tylko zdrowie, biznes, ale zobaczcie, to nie jest bez przyczyny, że jest też rozwój. Ja myślę, że każdy z nas doświadczał albo obserwował, każdy na tej sali, jestem przekonany o tym, ludzi, którzy dochodzą do pewnego momentu, bo bardzo chcą, bo bardzo im zależy, ale zresztą często na początku, gdzie mają te sukcesy i później tracą. Dlaczego tak się dzieje? Szczęście początkującego, bardzo często, tak? Wszystko ci sprzyja. Działasz w zaangażowaniu, w entuzjazmie, bez tej nadmiernej wiedzy nawet. Ona często przeszkadza na początku, ale jest entuzjazm. Tylko że później ludzie spadają. Dlaczego? No bo nie są gotowi mentalnie. Ja przez cały czas zastanawiałem się, jak to jest możliwe. Widziałem, nie wiem, dzieci, ja pochodzę z przeciętnej rodziny, widziałem dzieci moich znajomych i gdzieś tam z sąsiedztwa, mówię, ani to inteligentne, ani jakoś wykształcone, ale ma sukcesy. Mówię, jak to jest możliwe? Wiecie, skąd to się bierze? Bo wszystko jest w głowie. Bo sukces jest mentalny. I tak samo jest w naszym życiu. Dochodzisz do jakiegoś miejsca, nie jesteś gotowy mentalnie i spadasz.
bo twój mental jest na dole, masz poczucie zasługiwania, te paradygmaty, myśli, jakie masz w sobie, emocje, jakie w sobie wytwarzasz, działania, jakie za tym idą, przekonania te głęboko, trzeba to nadpisać. Dopiero wtedy zaczyna się sukces w jakiejkolwiek dziedzinie. Jak potrafisz być szczęśliwy tu i teraz, potrafisz mieć tą frajdę, tą radochę z życia, taką dziecięcą radość, to za tym przyjdzie sukces, za tym przyjdą inni ludzie. Często jest tak, że nawet zespoły, jakie tworzymy, popatrzcie, zespół, który masz teraz, on jest efektem twojego myślenia, twojego stanu mentalnego, bo podobnych ludzi przyciągnąłeś do siebie, przyciągnęłaś i to jest czasami może okrutne, ale tak jest. Jeżeli wzniesiesz się wyżej, swój mental, popracujesz nad swoim mentalem, nadpiszesz pewne schematy, przyciągasz innych ludzi na innej jakby częstotliwości, na innej wibracji i wtedy dopiero zaczyna się budowanie tego biznesu. Dlatego trzeba być wytrwałym. To jest tak cholernie ważne. Być wytrwałym, ale pracować nad mentalem. Od samego początku, my Asiu mieliśmy te rozmowy od samego początku, pamiętasz? Wiele godzin spędzonych nad wizjach, planowaniu, działaniu. Nie wszyscy byli entuzjastyczni. Tak było, ale to w kuluarach mogę opowiedzieć, jak Tak, to było. w kuluarach. No i to zadziałało, ale czuliśmy, że jeżeli naprawdę chcemy zadbać o ludzi, to nie chodzi, żeby dać im tylko błyskotkę, powiedzieć, słuchaj, jak będziesz ciężko pracował, to uzyskasz taki poziom, będziesz jeździł samochodami, będziesz miał piękne życie. To nie jest prawda, bullshit. Bo najpierw musisz pracować nad mentalem. Jak pomożesz ludziom wzrastać mentalnie, wznosić się wyżej, żeby chcieli trochę więcej, żeby wierzyli, że mogą trochę więcej, żeby przyciągali trochę innych ludzi, żeby mieli trochę inne myśli, to twój poziom się będzie podwyższał. Dlatego tak ważne było od samego początku ten rozwój mentalny, jaki prowadziliśmy do Duo-Life. I rzeczywiście to działa. Krok po kroku. Sukces, bogactwo to jest mental po pierwsze. I dlatego mamy chociażby, wróciliśmy do tych LDS-ów, tego rozwoju mentalnego po tym czasie pandemicznym, po czasie, gdy nie było spotkań offline'owych. Wróciliśmy do LDS-ów, mieliśmy fantastyczny event niedawno. Kto był na LDS-ie? Komu się podobało? Kto czuje, że wszedł na trochę wyższy poziom? Kto jest gotowy na trochę więcej? Komu zmieniło się myślenie? No właśnie, czy to działa? Kto ma uśmiech po same? Cycki. To jest hasło z LDS-a, uśmiech po same cycki. To już zostanie z nami na zawsze. Zostanie, to już tak. I dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy 2 razy w roku robili LDS-y, ponieważ nie wystarczy ludzi nakręcić na emocje. To nie jest to. To nie jest troska o ludzi. To są tylko chwilowe nabranie entuzjazmu. Dać ludziom prawdziwy, głęboki rozwój. Nie tylko, żeby osiągnęli sukces biznesowy, ale jak będzie tobie się lepiej żyło, jak będziesz miał lepsze relacje z innymi, będziesz się lepiej dogadywała ze sobą, będziesz lepiej dogadywał z bliskimi, będziesz szczęśliwszy, będziesz miał odwagę, żeby być szczęśliwym w końcu. Inaczej odbierał pewne sytuacje. To, co Bartosz powiedział, no pada deszcz, ludzie powiedzą, o rany, jakie zagrożenia, a inni powiedzą, wow, troszkę przyroda zyska. Mamy Grzyby wreszcie urosną. O właśnie, w końcu trzeba iść na grzyby. Tak. Więc za tym dopiero idzie sukces zawodowy. Tu są olbrzymie możliwości finansowe w Duo-Life, olbrzymie. Masz do tego dostęp, każdy ma do tego dostęp, ale zacznij od swojego mentalu, bo to będzie trwałe. Znam ludzi, którzy odnoszą sukces, wy też pewnie. Nie zarabiali takich pieniędzy nigdy. I co się wtedy dzieje? Pojawia się strach, a strach niszczy. Masz inne emocje w sobie. Co przyciągasz wtedy? To, jakie masz emocje w sobie. Bo kluczem nie jest to, co myślimy, nie jest to, co pragniemy. Kluczem jest to, jakie emocje w sobie wytwarzamy. To jest ten nośnik, emocje. Te, które dominują. I znam ludzi, którzy zarabiają pieniądze, ale później tracą, bo strach niszczy. Albo ulegają strefie komfortu, co też I trzeba ulegają uważać. sobie komfortu. Jedno i drugie. Tak, lenistwo niszczy, strach niszczy. Dlatego rozwój mentalny. Kto z was, kochani, na tych szkoleniach, na sesjach z różnymi trenerami, z którymi współpracujemy, czy z Beatą, z Asią, ze Słanem, czy z innymi trenerami, czy na LDS-ach, widzi, że jego życie się zmienia, jego sposób myślenia się zmienia i jest szczęśliwszy, żyje mu się lepiej. Ręka do góry, głośno ja. Ja.
Dobra, amen. To tylko słuchajcie, jeśli ktoś miałby ochotę na szczęśliwsze życie, pełne sukcesów, ale takich, które są trwałe i które będzie potrafił unieść i utrzymać, bo to o to chodzi. Jest wielu ludzi, którzy potrafią osiągnąć bardzo wielkie sukcesy i spaść z wysokiego konia. To jest też naturalne i też związane z cyklem koniunkturalnym, prawda, Norbercie? I jak sobie o tym myślę, to zobaczcie, myślę sobie, że Duo Life to jest też takie miejsce, gdzie możesz nauczyć się myślenia, bogatego myślenia, nauczyć się drogi do swojego osobistego bogactwa, jakakolwiek jest tego definicja. Ale to jest też takie miejsce, w którym możesz utrzymać się w tym bogactwie, żeby nie spaść z tego wysokiego konia. Ktoś miałby ochotę właśnie w ten sposób się rozwijać, tak, żeby utrzymać to, co potrafi osiągnąć. Ma ktoś z was taką ochotę? No to słuchajcie, zostało ostatnie 250 miejsc na evencie 15-17 listopad. Tak, wielkie brawa, dzięki wielkie, tak, wielkie brawa, bo to, co się wydarzyło po ostatnim, słuchajcie, LDS-ie, to praktycznie była zapełniona cała sala, która już była na poprzednim LDS-ie. Właściwie była sprzedaż tak niesamowita, nie dlatego, że musieliśmy sprzedawać bilety, tylko dlatego, że transformacje działy się na naszych oczach. Bartosz byli wszyscy współzałożyciele, celebrowaliśmy życie, celebrowaliśmy szczęście i uczyliśmy się, jak być szczęśliwym w tym biznesie, bo droga do sukcesu prowadzi przez bycie szczęśliwym. Tak, bo mówimy, że wspomniałeś o tych cyklach koniunkturalnych. To jest coś naturalnego, bo teraz tak, jest jeszcze coś takiego, co trzeba sobie uświadomić, że w ekonomii istnieją cykle koniunkturalne. To są pewne fluktuacje i naturalną rzeczą jest, tak działa gospodarka, ale to, jak działa gospodarka, są te fazy wzrostu, ale później jest faza maksimum i zatrzymania i jest stagnacja. To są naturalne rzeczy. Te cykle koniunkturalne, cała ta fluktuacja wpływa na przedsiębiorstwa, wpływa na konsumpcję, wpływa na mental nawet, na emocje społeczeństwa. To się przekłada na wyniki finansowe. I są spadki, to jest normalna rzecz. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, jak w życiu. Nawet Biblia mówi 7 lat chudych, 7 lat tłustych, tak? To nie musi być 7 lat, chodzi o pewien symbol, tak? Że to jest zawsze sinusoidat. I to wtedy jeszcze, jak mamy ten spadek, a teraz mamy spadek, zaliczyliśmy ten dół w gospodarce, są wojna, pandemia, sytuacja, jaka się dzieje, podwyżki, jeżeli ludzie w ciągu 3 lat mniej więcej, takie analizy czytałem, około 120% wydają więcej na te same produkty spożywcze, jak wydawali. To powoduje, że ludzie bardziej liczą się z wydawaniem pieniędzy. Nie ma tej konsumpcji nadmiernej. Zastanawiają się, są bardziej ostrożni. Tylko że zawsze po tym momencie zejścia w dół musi to pójść w górę, muszą być wzrosty. Dlaczego? Bo tak działa ekonomia. A to się przekłada na firmy, to się przekłada na nastroje, to się przekłada na gospodarstwa domowe. Tak po prostu jest. I tym bardziej ten mental jest ważny teraz. I czasami widzisz, że robisz to samo cały czas. Rynek się zmienia, trzeba się dostosować do zmian na rynku. My to widzimy, zaraz o tym porozmawiamy, o przyszłości jeszcze. Ale trzeba być konsekwentnym w działaniu i tym bardziej pracować na tym mentalu, bo wtedy jesteś w stanie wznieść się mentalnie wyżej, robiąc to samo, ściągnąć innych ludzi i musi być ta faza wyjścia, bo tak po prostu jest. Już czuję się, nawet w Duo się czuję. My też podlegamy tym cyklom koniunkturalnym, bo jesteśmy częścią gospodarki, czegoś większego, makroekonomii, tak? Ale już czuję się i to widzę w różnych miejscach, rozmawiam z liderami. Tutaj 200 osób zrekrutowanych u jednego z liderów w tym okresie rozliczeniowym. Tu coś się rusza, tu nagle wzrosty. Ci stoją jeszcze w miejscu, w stagnacji. Normalna rzecz, bo to nie dzieje się, że wszyscy od razu idą w górę. To są pewne miejsca, które jakby odpuszczają i zaczyna się start i ciągną w górę. Dlatego trzeba mieć świadomość tego, prawda Panie Bartoszu? Tak, patrzę na zegarek tylko. Ja już skończyłem. Teraz... Słuchajcie, Ale dobrze to mówisz. coś pięknego, wielkie brawa, Słuchaj, co tak, do wielkie sekundy. brawa, tak. Słuchajcie, i to jest sztuka, co do sekundy zmieści się w czasie.
Coś do nas po Dzięki angielsku wielkie piszą, Norbert, nie o czym wiadomo, mówisz, bo chodzi. właśnie słuchajcie, LDS jest po to, nie widzę żeby tego. przygotować się do tego momentu, kiedy w biznesie jest trochę trudniej. Bo to nie jest, bo kiedy jest dobrze, to wszystko idzie wspaniale. Ale tak naprawdę LDS to koło ratunkowe, które ci pozwala marzyć na wielką skalę, ale też przygotowywać się do momentu, kiedy stoisz pod ścianą i czasami nie wiesz, co zrobić. Więc dzięki wielkie, że powiedziałeś o tych cyklach koniunkturalnych. Słuchajcie panowie, ale ja muszę zahaczyć o ten temat, bo on jest Koniecznie. bardzo ważny. Jeszcze 3 minutki postaramy się, dobra? No właśnie. Właśnie nawet i 5. Dobra, ale szanując też, że niektórzy po prostu Szanujemy. potrzebują też się podzielić swoją wartością, to jednak 3. Dobra? Ale o tej glebie, ja do gleby wracam, do poczucia bezpieczeństwa i do pytania o to, no dobra, to co na tej glebie się wydarzy teraz? To dokąd teraz? Piotr? Sadzimy. Dokąd Nowe teraz, nawozy Piotr? stosujemy. Piotrek. Tak, 3 minuty, słuchajcie, no niektórzy robią takie różne rzeczy w 3 minuty. Co się śmieje tam któraś, ten... Kochani, 11 lat minęło jak jeden dzień, by można było powiedzieć. I to, co każdy z was, jak tu już jest z nami od dłuższego czasu, że tak powiem, nie chcę powiedzieć wsadził do tej ziemi, ale zasadził, posiał, to zbiera. I to, co my dzisiaj posiejemy, to na tym gruncie żyznym, który dzisiaj po prostu jest najlepszy do tego, żeby go odpowiednio uprawiać, mając odpowiednie produkty. Czyli trochę z lekcji o rolnictwie w Duolife. Co to Słuchajcie, za grupa też tam jest trochę o śmiejących rolnictwie się w dziewczyn? Duolife też jest. To są rolnicy. Tak, tak. Kochani, my cały czas, jak tutaj siedzimy, cały czas myślimy o przyszłości. Bo tam spędzimy resztę swojego życia, nie w przeszłości. Oczywiście moglibyśmy dzisiaj tutaj piękne slajdy wyświetlić, że zrobiliśmy 1 miliard złotych obrotu, ile zostało wydanych w prowizjach, 50% plan płaci, samochody, ilość wydanych samochodów, Mercedesów, Audi, BMW, tysiące samochodów, wycieczek, ile było przemierzonych mil duojachtem, ile liderów było na różnego rodzaju pięknych miejscach w Chorwacji czy w innych krajach, gdzie podróżujemy. To wszystko się już wydarzyło i my często, tak jak już było mówione, o tym zapominamy. Ale to, co przed nami, kochani, to wszystko to, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, bo my jesteśmy zwolennikami, że wszystko w stanie, co jest wymyśleć głowa, ręce są w stanie zrobić. Jeżeli jesteś dzisiaj na tej sali nową osobą, nie znasz nas jeszcze, nie znasz jakby tego modelu biznesowego, ja jestem w ciężkim szoku, że ludzie nie rozumieją tego biznesu. Ponad prawie 60 lat już ten model biznesowy jest na rynku, na świecie i jak ja go zobaczyłem w 2000 roku, 24 lata temu, mając 19 lat, 20, to ja się w nim po prostu zakochałem i powiedziałem, że nigdy w życiu nic innego nie będę robił, jak tylko ten model biznesowy. Bo to jest najbardziej uczciwy model biznesowy do zarabiania pieniędzy. Możesz osiągać tutaj to, co jesteś w stanie sobie wyobrazić. Problem w tym, że ludzie najczęściej myślą o tym, czego nie chcą. Mają strach, mają zasadę niezasługiwania. Niepotrzebne są więzienia dla niektórych ludzi. Oni sami sobie mentalnie w umyśle są więźniami samego siebie, swojego postrzegania, swoich myśli. Także my wiemy, gdzie idziemy, wiemy, co będziemy robić, gdzie będziemy za rok, 2, 5, 10. Pytanie tylko, uwaga, czy ty tam będziesz? Czy być może ta osoba, która dzisiaj nas słucha na streamingu, powie, zbyt piękne by było kolorowe, bo mieliśmy ostatnio spotkanie w biurze i jedna z dziewczyn powiedziała, to jest niemożliwe, że w ogóle taka społeczność, takie środowisko, taka firma istnieje i ludzie doszukują się, jak golfiści, dołka, dziury w całym. I to jest kwestia do ciebie, bo my wiemy, gdzie idziemy, wiemy, gdzie będziemy za 10, 15, 20, 30 lat, ile nam siły wystarczy, a później ktoś tą schedę będzie po nas prowadził. Ale pytanie, czy ty tam będziesz? To jest najważniejsze pytanie, które sobie musisz po prostu ty zadać, bo największą pracę, jaką wykonujemy w Duolife, to nie jest praca, wiecie, z zespołem, to nie jest praca nad suplementami, nad produktami, nad systemem, który w przyszłym roku wejdzie i będzie wyjątkowym systemem internetowym, szytym na miarę do Duolife, na
możliwości, jakie dzisiaj niesie ze sobą świat, sztuczna inteligencja, o której jeszcze nie słyszeliśmy 2 lata temu. Wszystko będzie przygotowane pod to i to będzie. To będą narzędzia wam przekazane, tylko pytanie, czy ty będziesz w duo i czy ty będziesz w ogóle te narzędzia wykorzystywał. Także zadaj sobie pytanie dzisiaj przed lustrem, czy chcę być zdrowy, czy chcę być bogaty, czy chcę dobrze wyglądać, czy chcę być w społeczności, która mnie wspiera, w której, uwaga, czuję się bezpiecznie, nieważne na to, co się dzieje. Czy są wzrosty, czy są spadki, czy pada śnieg, czy pada deszcz, czy jest burza, czy świeci słońce. My tu byliśmy, jesteśmy i będziemy. Dzięki panowie za to. Pięknie To naprawdę działa. wiesz. Wzajemnie. Ale jeszcze, myślę, że jeszcze możemy powiedzieć, że to, co mówiliście o Politechnice Krakowskiej, prawda? Przyglądamy się, mamy pewne patenty na nowe produkty, takich, których jeszcze nikt nie ma. To jest bardzo I ekscytujące. one niebawem pojawią się na rynku, bo Tak. tutaj troszeczkę, myślę, to trzeba sprostować, że w 10 lat już niebawem będą ma pojawiały patent się jest na na rynku. 10 także- Patent jest Przez, na 10 przez lat. 10 lat nikt nie będzie miał tego produktu, Tego my mamy produktu. pierwszeństwo. Tak. A po 10 wprowadzimy nowy i znowu nie będą mieli przez 10 lat, a później znowu. Zmienimy naklejkę. Słuchaj, Ale jeszcze jedna rzecz, Asiu, co jest Przepraszam, istotne. czy możemy Przyglądamy- prosić, żeby Norberta troszeczkę już... Ochrona, panowie. Ja mu wyłączę Przyglądamy się też, co możemy zrobić lepiej. Widzimy, że rynek się zmienia, wprowadza nowe narzędzia, w systemie będą nowe rozwiązania już niedługo, w przyszłym roku, które pozwolą bardziej dotrzeć do klientów. Widzimy, jak rynek się zmienia, mamy wiele analiz, widzimy, jak różne są rynki, dostosowujemy się do tego. Oczywiście wiele rzeczy dzieje się na zapleczu, w kuluarach, gdzieś tam z tyłu. Dopiero możemy je będziemy mogli wprowadzić, jak będą gotowe, ale też przyglądamy się planowi kompensacyjnemu. Grupa Przyglądamy się, robocza jest cała. tak, cała grupa pracująca na tym. Przyglądamy się, co możemy zrobić lepiej. Chcielibyśmy, żeby taka pozycja menadżera, senior menadżera, dyrektora regionalnego zarabiała więcej, żeby mogli się tylko temu poświęcić. Mocno przyglądamy się i chcemy docenić rekomendacje, więc jest wiele działań, które są cały czas podejmowane. Nie widać ich, bo one są na zapleczu. Nie mówimy o tym, ale dużo się dzieje. I przygotowanie do franczyz, bo to będzie O, totalna właśnie. inna optyka biznesu na wielu kontynentach. I teraz zobaczcie, to jest bardzo dobry czas, bo mamy jesień. Jesień jest najlepszym czasem na budowę, na rozpędzenie biznesu. Teraz po tym TFT, to jest moment, kiedy można wystartować. Dlaczego warto? Bo po pierwsze jest dobry czas, a poza tym przygotowujemy się właśnie po te franczyzy. Rozmawiamy z partnerami z kilku krajów pozaeuropejskich, potencjalnymi franczyzobiorcami. Tylko że jak ruszymy, nie wiem, Amerykę Południową, Amerykę Północną czy Azję, to wyobraźcie sobie, ty nie musisz mieć tam znajomego, ale buduj biznes, bo twoi znajomi mają kogoś, kto ma tam kogoś znajomego. Ale tam jest olbrzymi potencjał, to są olbrzymie rynki, tylko żeby tego nie przespać, nie prześpij tego, żeby z tego korzystać, trzeba działać tu i teraz. Nie musisz szukać ludzi w Indiach, buduj biznes, bo twoi ludzie będą mieli ludzi w Indiach, rozumiesz? Ale miej odwagę budować relacje z osobami z zagranicy, miej odwagę iść do ludzi, mówić o tej szansie, bo jak ruszymy z innymi kontynentami, to naprawdę będzie się działo, ale to będą wasze rynki, wasze grupy i wy z tego będziecie zarabiali pieniądze. Brawo, dzięki Norbert. wielkie, dzięki wielkie. I na koniec ostatnie pytanie moje do ciebie. A ty już masz swoją wizję na następne 5 do 10 lat? Czy ty na pewno wiesz, czego chcesz? To sprawdź, jak możesz osiągnąć to w społeczeństwie, które generuje bezpieczeństwo i siłę do tego, żeby wzrastać każdego dnia na właściwej glebie. Moimi gośćmi na tej scenie byli współzałożyciele Duolife Bartosz Królikowski, Norbert Janeczek, Piotr Pacyga i Łukasz Godyń. Wielkie brawa! Idziemy. Czekamy na Foto. Wy zostańcie, nie Partii. Czekaj. Foto. A, Wielkie brawa, moi drodzy, wielkie brawa! Zostańcie panowie jeszcze chwilkę. Słuchajcie, moi drodzy, było tutaj też troszkę mówiono o marzeniach. John Maxwell, człowiek, którego bardzo szanuję, szkoleniowiec taki międzynarodowy, powiedział, że organizacje rosną lub upadają ze względu na przywództwo. Ta organizacja, myślicie, co będzie rosła przy takim przywództwie? Dajmy im wielkie brawa! Przywództwo z sercem. I moi drodzy, tak Bartosz też tutaj pięknie powiedział, bo to wiesz, mówiliśmy o marzeniach. Kto z was by chciał
żeby wasi rodzice zostawili wam jakieś dziedziczne konto, na przykład w takiej firmie jak Duolife, z której dostajecie konkretne pieniądze co miesiąc. Kto by tak chciał? No to właśnie, ja też bym chciał. Mój tata nie robił Duolife niestety, ale ty możesz zrobić i możesz zostawić dzieciom. Możesz zostawić dzieciom. Moi drodzy, słuchajcie, jeszcze tutaj zaproszę specjalnego gościa, osobę, która od 21 lat zajmuje się tworzeniem czasopisma Network Magazine. Czym się zajmuje Network Magazine? Przede wszystkim zajmuje się promowaniem biznesu sieciowego jako modelu biznesowego, bo to jest zupełnie osobny biznes niż etat, zupełnie inny model biznesu niż biznes tradycyjny. Więc zajmuje się od 20 lat promowaniem, ale zajmuje się również edukacją. Jak odróżnić stabilny biznes sieciowy, pewny, z dobrymi parametrami, od tego, który ma jakieś znamiona piramidy finansowej i z którego lepiej się nie przyłączać. Zapraszam, moi drodzy, tej osobę, która jest związana z biznesem sieciowym już od bardzo, bardzo dawna, głównego redaktora Biznes Network Magazine, w sensie Maciej Maciejewski. Zapraszam, wielkie brawa! Dzień dobry, witam serdecznie. Wreszcie się udało zastać wszystkie najważniejsze osoby, które podejmowały decyzję o powstaniu tej firmy na jednej scenie. Kochani, Network Magazine jako jedyne niezależne czasopismo o waszej branży w Polsce przyznaje takie nagrody, certyfikaty, honoruje po prostu najważniejsze, najlepsze podmioty gospodarcze, firmy MLM przede wszystkim, bo od 21 lat skupiamy się najbardziej na network marketingu. Za co? Już abstrahując od kwestii finansowych, już Pitagoras powiedział, że liczba jest wszystkim, matematyki nie oszukasz, księgowości nie oszukasz, wystarczy spojrzeć na wyniki finansowe Duolife i wszystko staje się jasne, ale przede wszystkim śledzimy takie kwestie w firmach MLM jak kompetencje, odpowiedzialność, pewność, rzetelność, etyka, moralność i dlatego bardzo miło jest mi poinformować, że taki certyfikat przyznaliśmy firmie Duolife Spółka Akcyjna. Bardzo ważną rzeczą jest to, że w ciągu 21 lat przyznaliśmy takich certyfikatów tylko 7. A więc 4 podmioty gospodarcze, 4 firmy dostały, 3 osoby prywatne, Polka, Nowozelandczyk i Niemiec. I no to nie jest tak, że wejdzie sobie do Polski jakaś mega firma z Boise w Idaho, wykupi reklamę w Network Magazynie i już dostaje certyfikat. Tylko 7 daliśmy, przyznaliśmy takich w ciągu 21 lat i dzisiaj, kochani, oficjalnie wszyscy wiecie za co. Dziękuję bardzo. Dzięki. Jest nam przyjemność. Dzięki. To zróbmy zdjęcie. Najgorsze jest to, że najłatwiej jest jak prezes jest 1, wtedy się daje łatwo, a jak jest 4, to chyba trzeba dać najwyższemu. Chodźcie zdjęcie, Barty. Chodź, Chodź teraz centralnie.